Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to zamek, właściwie kłódka hiszpańskiej firmy IFAM, seria Tifon TF60. Bardzo popularna firma, jeżeli chodzi o Hiszpanię, jedna można powiedzieć z fajniejszych firm produkujących konstrukcje tego typu na tamtejszym rynku. Miałem okazję tam ostatnio być przejazdem i postanowiłem, że nabędę tą kłódkę i Wam pokażę, ponieważ jest to dość ciekawy egzemplarz, jeżeli chodzi o jego wykonanie. Z pozoru oczywiście wygląda całkiem, można powiedzieć, zwyczajnie. Mosiężne body, stalowa szekla, aczkolwiek jeżeli chodzi o jej wykonanie, to tak, szekla przede wszystkim, grubość 8,7 mm, hartowana, potężny kawał stali, potężne body o szerokości 60 mm, stąd też tutaj ta nazwa TF60. No naprawdę jest to monolit, jeżeli chodzi o tutaj o jego wykonanie. Tutaj ten mosiąc to jest naprawdę no, kawał metalu. Jeżeli chodzi o sam rdzeń, ja to sobie może najpierw odłożę tutaj, będzie łatwiej. Sam rdzeń, jak widzicie, jest standardowym pin tumblerem, wygląda dość, można powiedzieć, przyjaźnie, jeżeli chodzi o pikowanie, jeżeli chodzi o jego szerokość. Mam na myśli tutaj szerokość otworu, ale zaraz do tego wrócimy. Sam klucz. Klucz jest, jak widzicie, nacięty w 5 miejscach, ponieważ ta konstrukcja jest konstrukcją 5-pinową, wyposażona praktycznie w same security piny w środku. Jeżeli chodzi o te piny są wykonane ze stali. Pokażę Wam od razu, że ona działa jak oczywiście to widać bardzo płynnie, bardzo precyzyjnie. Dlaczego ją kupiłem? Ponieważ jest to bardzo precyzyjnie wykonana konstrukcja. Przede wszystkim co ją odróżnia? Na pewno bardzo dobre tolerancje w porównaniu można powiedzieć, z tańszymi odpowiednikami. Ta firma słynie z tego, że no, samo jakby, jeszcze Wam może pokażę, że samo wykonanie po prostu ich produktów jest naprawdę rewelacyjne. Są tutaj, no kupiłem ich zresztą kilka oprócz tej kłódki, także też do nich wrócimy. Tak, zobaczcie sobie tutaj na ryglowanie. Ryglowanie wygląda też oczywiście na standardowe. No, jest to oczywiście standardowy model, można powiedzieć, jak oni to nazywają, dobry balans w stosunku jakości do ceny. Także tutaj mam na myśli tutaj budżetowy model. Aczkolwiek tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o jej wykonanie, no, nie jedna lepsza firma mogłaby się schować, tutaj można powiedzieć uczciwie, jeżeli chodzi o ich precyzję. Tak jak powiedziałem, body wykonane z mosiądzu, szekla jest hartowana, mamy stalowe piny w środku razem ze stalowymi sprężynami, które tutaj w tym momencie mają no, zwiększać jakby na to nie patrzeć, jej odporność na korozję w związku z warunkami atmosferycznymi, także ona się nadaje do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oczywiście sprężyny i piny są wykonane ze stali nierdzewnej w przeciwieństwie do szekli, która jest hartowana, co ma oczywiście utrudnić nam tutaj w tym momencie cały proceder związany z jakimiś tam, powiedzmy, cięciami, z jakimiś próbami w ogóle sforsowania tej szekli w sposób mechaniczny. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować, próbując otworzyć oczywiście tą konstrukcję. Moki Workshop, napinacz górny, znane Wam narzędzie, grubość 1,2 mm. No, z racji tego, że jest ten otwór dość szerokim otworem, mogę sobie pozwolić na tak grube narzędzie, co jest akurat tutaj bardzo dużym plusem. Umieszczę go oczywiście tak jak zgodnie z przeznaczeniem u góry otworu. Jeżeli chodzi o sam haczyk, również tak jak powiedziałem, znana Wam firma, ta sama zresztą, Moki Workshop, standard hook, round tip, grubość 0,5 mm. Zobaczmy, jak ta konstrukcja się tutaj nam dzisiaj spisze przy próbie otworzenia. Pin numer 1, sprawdzam nic. Pin numer 2, widzieliście, wpadliśmy w bardzo głęboki falset. Idziemy dalej. Pin numer 3 zdecydowanie gryzie teraz. Bardzo ładna rotacja. Tak. Stuknęło. Jesteśmy z powrotem w bardzo głębokim falsecie. Idę dalej. 4. Chyba delikatnie by chciała coś powiedzieć. Tak. Ładnie stuknęła. Ale straciliśmy, pogiglałem ją, ale straciliśmy nasz falset.
Więc wrócę sobie prawdopodobnie do naszej dwójki. O, delikatnie coś kliknęło, ale to... O, jesteśmy z powrotem w falsecie. Trójeczka sprawia wrażenie ustawionej. Czyżby nam ta czwóreczka niestety spadła? Chyba tak. No, tak jak powiedziałem, jest to bardzo precyzyjnie wykonana konstrukcja, mimo tego, że jest to tak zwany zamek budżetowy, oczywiście, ale to mimo tego, że mimo swojej, że tak powiem, ceny, naprawdę jego precyzja, jego wykonania jest niesamowita. Tutaj jeszcze raz sprawdzimy od początku, bo straciliśmy nasz falset. To nie będzie dwójka. Może trójka. Nie. O, jednak tak. Dobra. Więc zacznijmy jeszcze raz od początku. Jedynka. O, jedynka teraz by coś powiedziała. Zdecydowanie mocno binduje. Bardzo ładna counter rotacja. Tak, mamy kliknięcie. Sprawdzę ją dobrze. Tak, naciśnięcie dwójeczki wprowadza nas z powrotem w falset, który przed chwileczką straciliśmy. Trójka sprawia wrażenie ustawionej. Czwórka również sprawia wrażenie ustawionej. Teraz piąteczka zdecydowanie rotuje do tyłu. O, ładnie kliknęła, ale było słychać podwójne kliknięcie. Jestem głęboko przekonany, że coś nam spadło w tym momencie. Nie jest to jeden. Dwa też nie. Czyżby trzy? Nie. Sprawdźmy jeszcze raz od początku. Dwójka nie. Trójka to nie będzie. Czwórka też nie. No naprawdę jestem zszokowany, co mnie może trzymać. Jedynka delikatny klik. Dwójka nic. O, trójeczka nas tutaj trzymała, ale opadło nam dużo więcej niż się spodziewałem. Tak jak wam powiedziałem, to jest naprawdę precyzyjna konstrukcja wbrew pozorom. Trójeczka jest ustawiona chyba, chociaż jest delikatne kliknięcie. I znowu nas w tej chwili coś trzyma, bo straciliśmy nasz falset. Dobra. O, wystarczyło giglnąć dwójeczkę i tak wpadliśmy z powrotem. Zobaczmy od początku. O, chyba jedynka nam spadła teraz. Tak, zdecydowanie kliknęła, ale znowu straciliśmy tak zwany falset. Jeszcze raz ją sprawdzę, czy aby na pewno dobrze ją ustawiłem. Tak. O, tak, moi drodzy, wygląda otwarcie tej konstrukcji. To widzicie ją w pełnej krasie otworzoną oczywiście. Tak wyglądała właśnie walka przy użyciu wytrycha z firmą IFAM, konstrukcja Typhon TF60. Bardzo fajna kutka, polecam, jeżeli będziecie mogli ją kupić, to naprawdę przy tej cenie jest rewelacyjnym zakupem. Tak jak widzicie, na dzisiaj to już będzie wszystko. Jeżeli uważacie, że film się wam podobał, jeżeli uważacie, że jest warty polecenia, jeżeli uważacie, że do czegoś się wam przydał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie. No i jak zawsze trzymajcie się. Hejka!